przełożeniem do pojemnika naprawdę mocnego gracza. Ale jednak to zrobimy, to musimy przygotować oczywiście nasz pojemnik. Tym razem zbiornik wykonamy z dwóch różnych substratów. Z kupnej ziemi dla pajęczaków i z wcześniej wyrobionego torfu. Na początku przepraszam, że nie widać mojej głowy, ale tak jest łatwiej wykadrować. Na początek wrzucimy kawałki bryły torfu do plastikowego pojemnika. Kawałki, bo oczywiście całość nie jest nam potrzebna. Teraz przystępujemy do zalewania materiału wodą gorącą. Mieszając to pensetą dużą. Tak przygotowany substrat zostawiamy do wystygnięcia. Na początek umieszczamy podłoże dla pajęczaków. Tak przygotowane podłoże wyrównujemy pinsetą. Jeszcze trochę. I zraszamy je wcześniej odstaną wodą. I uklepujemy, aż powstanie zbita, ale pulchna masa. Teraz nasypujemy na to wcześniej przygotowany torf. Trzeba było z pincetu.
I rozprowadzamy to ponownie. I również uklepujemy. Ostatnia rzecz, jaką zrobimy przed wpuszczeniem lokatora, to ułożenie liści. Heterometrus silenus, tropikalny leśny skorpion zamieszkujący lasy Azji Południowo-Wschodniej. Widzieliście, jak już zaatakował. Zobaczcie, jakie ma potężne szczypce. Co ważne, należy pamiętać, że co do zasady, jeśli skorpion ma duże szczypce, to ma słaby jad, bo ma wtedy mały kolec. A jak ma duży kolec, a małe szczypce, to znaczy, że jest bardzo jadowity. No, na 1500 gatunków skorpionów chyba tylko 25 jest szkodliwych dla człowieka. Wbrew obiegowym opiniom, większość skorpionów nie mieszka na pustyni, choć z taką się kojarzą. Większość zamieszkuje lasy tropikalne. Skorpion, podobnie jak pająki, kleszcze, roztocza czy amblypygi, są pajęczakami. Ma 8 odnóży, a jego nowogłaszczki przekształciły się w szczypce, a jego szczękoczułki mają postać szczypieczek, małych szczypiece. Może zobaczymy to kiedyś lepiej przy karmieniu. Zobaczcie, jaki piękny. Co do szczypiec, to musimy pamiętać, że one są na tyle mocne, że mogą rozciąć nam skórę aż do krwi. Ciekawe. Skorpion jest zbudowany z 3 części, z prosomy, mezosomy i metasomy. Jego odwyt znajduje się tuż przy telsonie, przy tym zgrubieniu przy kolcu jadowym, żądle. I tutaj ma odbyt, tu jest telson, tu ma odbyt. Skorpiony mają kilka par oczu. Tego 4 się zdaje. Tego przednie, nie uciekaj. Przednie widać mniej więcej tutaj u niego, ale też ma boczne. Ale skorpiony jaskiniowe oczu nie mają, bo ich nie potrzebują. Nie uciekaj, nie uciekaj. Zaraz się przeniesiemy do twojego domku. Szybki Nelson. Przepraszam za komplikacje, ale skorpion niestety mi uciekł. Tym razem już go wpuścimy na pewno. Patrzcie. Witaj w swoim nowym domu.
Tak wygląda skorpion w swoim nowym pojemniku. Pojemnik większy znacznie od poprzedniego i na jakiś czas powinien mu starczyć. Przyznajcie sami, że to wyglądało nieco komicznie. No niestety to była pierwszyzna i nie umiałem jeszcze wszystkiego tak dokładnie zrobić. No za ten Telson w końcu udało się złapać, no ale nie udało się już tego nagrać. Heterometrusy przy odpowiedniej ilości miejsca, pożywienia i kryjówek idealnie nadają się do hodowli grupowych. Skorpiony te rozmnażają się płciowo, przy czym są one żyworodne. Samica rodzi już w pełni uformowane młode, które po kilkunastu miesiącach ciąży nosi na swoim grzbiecie, aż się usamodzielnią. Przy czym są gatunki skorpionów, które rozmnażają się poprzez partonogenezę, czyli że samica rodzi sama z siebie swoje idealne kopie. Kolejną intrygującą rzeczą skorpionów są pektyny. Są to przekształcone odnóża znajdujące się u wieczka, przypominające swoim kształtem jakby grzebiki. Służą one właśnie jako narząd zmysłu, lecz ich funkcje nie są do końca poznane. Prawdopodobnie służą ogólnie do wyczuwania zapachów, do wyczuwania feromonów samicy i u wielu skorpionów można po ich kształcie poznać płeć. Niestety u heterometrusów płeć jest rozpoznać bardzo ciężko. Jak wcześniej wspomniałem, skorpiony są pajęczakami. Ich drogi ewolucyjne z pająkami rozeszły się jakieś 400-440 milionów lat temu. Zatem pierwsze znane bazalne formy skorpionów pojawiły się w Silurze. Najprawdopodobniej pierwsze skorpiony to były skorpiony morskie, które wyewoluowały najprawdopodobniej od jakiegoś wielkiego morskiego skorupiaka, gdyż morskie skorpiony osiągały po 50-250 cm długości, a następnie wyszły na ląd, gdzie się skurczyły. Istnieje także teoria, według której skorpiony mimo wszystko powstały na lądzie, a potem zostały zmiecione do wody, by ponownie z niej wyjść na ląd. Niestety bardzo ciężko jest znaleźć skamieniałe szczątki skorpionów, gdyż są to bezkręgowce, zatem za bardzo nie ma co się zachować. Badania te głównie wykonywano na podstawie metod badania DNA, gdzie na podstawie porównywania genomów skorpionów i pająków oszacowano mniej więcej okres, kiedy rozeszły się ich drogi ewolucyjne. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że dowiedzieliście się nieco czego o skorpionach. Zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, suba i komentarza. Także zapraszam na Instagram, gdzie możecie zafollowować mój kanał. Jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!